Są ludzie, o których mówi się, że urodzili się nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Ksiądz Bernard Łosiński był właśnie jednym z nich. Bernard Łosiński urodził się 20 maja 1865 roku we wsi Wiele. Nie chodzi o to, że tych wsi było wiele, tylko to była nazwa wsi na Kaszubach, w ówczesnym powiecie kościerskim. Pochodził z polskiej, patriotycznej rodziny chłopskiej. Jego ojciec, Wojciech, był rolnikiem, a jego matka, Matylda, najprawdopodobniej zajmowała się domem. Po ukończeniu miejscowej szkoły powszechnej młody Bernard kontynuował naukę w Królewskim Gimnazjum w Chojnicach. Tam zaangażował się w tajne kółko filomanckie, które mimo zakazów władz pruskich pielęgnowało wśród polskiej młodzieży język polski, literaturę i historię ojczystą. Za taką działalność groziły szykany, usunięcie ze szkoły lub niedopuszczenie do matury. Ale to ukształtowało w młodym Bernardzie silne poczucie tożsamości narodowej. Egzamin dojrzałości zdał w 1887 roku, po czym przez jeden semestr studiował teologię w Münster, a następnie od października 1887 roku kontynuował formację kapłańską w Wyższym Seminarium Duchownym w Pryplinie. W czasie studiów seminaryjnych działał w konspiracyjnej organizacji Towarzystwo Polaków o charakterze niepodległościowym, wymierzonej w proces germanizacji. Po ukończeniu seminarium przyjął święcenia kapłańskie 15 marca 1891 roku. Następnego dnia swoją pierwszą mszę odprawił w Brusach, tam gdzie przeniosła się jego rodzina. Jako młody kapłan został wikariuszem w kilku parafiach na terenie Pomorza. W Kamieniu Krajeńskim, Lipuszu, Przodkowie, Skarlinie i Lubawie. W latach 1894-1895 pełnił urząd administratora parafii św. Michała Archanioła w Tychach, a od 1895 roku służył jako wikariusz katedralny oraz prokurator seminarium duchownego w Pryplinie. 31 marca 1897 roku na własną prośbę ksiądz Łosiński otrzymał nominację na proboszcza parafii św. Marcina w Sierokowicach. Parafia ta leżała w powiecie kartuskim pod zaborem pruskim, a środowisko silnie doświadczone polityką germanizacyjną. Ksiądz Łosiński objął tą funkcję z zapałem, rozpoczynając misję duszpasterską, z którą związał resztę swojego życia. Obejmując probostwo w Sierokowicach, ksiądz Łosiński szybko stał się liderem lokalnej społeczności Kaszubów. Przez ponad 40 lat posługi duszpasterskiej na tej placówce na trwale zapisał się w pamięci ludności jako gorliwy kapłan i społecznik. Dbał zarówno o rozwój życia teologicznego, religijnego parafii, jak i o materialne oraz kulturalne potrzeby wiernych. Z inicjatywy księdza proboszcza Łosińskiego rozbudowano i powiększono kościół parafialny w Sierokowicach. Szczególną troską otaczał dzieci i młodzież. Organizował dla nich zajęcia religijne i kulturalne, starając się łączyć wychowanie duchowne z krzewieniem polskiej kultury. Zaangażowania i dokonania proboszcza zostały docenione przez władze kościelne w 1924 roku. Mianowano go dziekanem dekanatu mirachowskiego, a po reorganizacji struktur w 1926 roku został dziekanem kartuskim. W uznaniu zasług w pracy duszpasterskiej i społecznej w 1927 roku otrzymał tytuł kanonika honorowego kapituły katedralnej w Pryplinie. Odtąd tytułowano go księdzem kanonikiem. Na kaszubskiej ziemi ksiądz Łosiński dał się poznać nie tylko jako gorliwy duszpasterz, lecz także charyzmatyczny lider lokalny w trudnych czasach zaborów, a później odrodzonej Polski. Przyświecało mu motto dla wiary, kościoła i ojczyzny. Był utalentowanym kaznodzieją i mówcą. Potrafił porywać słuchaczy, łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi i jednoczył ich wokół wspólnych celów. Dzięki temu zyskał ogromny autorytet i popularność na Pomorzu. Mieszkańcy regionu darzyli go zaufaniem, co zaowocowało również wyborem księdza Łosińskiego na reprezentanta politycznego ludności pomorskiej, najpierw w pruskim Landtagu, a później w polskim Sejmie.
Sprawując posługę w Sierakowicach, ksiądz Łosiński objął sobie za cel podniesienie poziomu życia Kaszubów, edukację patriotyczną i integrację społeczności w duchu polskim, zwłaszcza w obliczu trwającej germanizacji Pomorza. Aktywnie przeciwstawiał się germanizacji regionu, niemal natrętnie przypominając o polskości Kaszubów. Dzięki temu podczas II wojny światowej odsetek miejscowych, którzy podpisali Volkslistę, był niski. W okresie zaborów współorganizował i wspierał towarzystwa ludowe oraz towarzystwa czytelni ludowych, szerząc oświatę i patriotyzm wśród ludu. Dla wzmocnienia ekonomicznego społeczności Kaszubów ksiądz Łosiński zakładał lokalne instytucje finansowe i spółdzielcze. Był inicjatorem utworzenia banków ludowych m.in. w Sierakowicach w 1899 roku, w Kartuzach w 1908 roku i w Żukowie w 1910. Przyczynił się do powstania polskich spółdzielni handlowych, miejscowych sklepów pod nazwami Bazar, Kupiec, Rolnik i Konsum, co umożliwiło mieszkańcom wspólne zakupy na lepszych warunkach oraz nauczyło ich współdziałania. Z jego inicjatywy w 1907 roku uruchomiono w Półzdrowie cegielnię Fortuna, która dostarczała polskim rodzinom tanio cegły do budowy domów. Wszystkie te działania miały na celu poprawę bytu materialnego Kaszubów i uniezależnienie ich od struktur niemieckich. Ksiądz Łosiński kładł nacisk na rozwój świadomości narodowej i kulturalnej, propagował polskie książki i czasopisma oraz zachęcał do ich lektury w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych, do którego należał. Organizował również wycieczki edukacyjne i brał grupy kaszubskiej młodzieży i dorosłych na wyjazdy do ważnych ośrodków kultury polskiej, takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań, by poszerzać horyzonty i umacniać więź z ogólnonarodowym dziedzictwem. Dzięki staraniom księdza Łosińskiego w Sierakowicach wybudowano salę widowiskową, służącą lokalnej społeczności do spotkań i wydarzeń kulturalnych. Przy plebanii zorganizował czytelnię i bibliotekę parafialną oraz amatorskie kółko teatralne dla dorosłych i dzieci, dając mieszkańcom możliwość rozwoju kulturalnego na miejscu. Dbał także o edukację najmłodszych. 1 grudnia 1920 roku otworzył w Sierakowicach pierwsze przedszkole. Serce duszpasterz okazywał najbardziej potrzebującym. Opiekował się ubogimi. Z przykościelnego gospodarstwa przekazywał najbiedniejszym rodzinom żywność na każde święta, aby mogli godnie je przeżyć. Ponadto angażował się w kółka rolnicze i inne inicjatywy społeczne wspierające wiejską ludność. Ksiądz Łosiński zyskał miano wybitnego społecznika i patrioty pomorskiego. Jego wszechstronna aktywność dla dobra wspólnego, od spraw religijnych przez edukacyjne i ekonomiczne po kulturalne, przyczyniła się do zintegrowania i podniesienia świadomości mieszkańców Kaszub w burzliwych czasach. Obok pracy duszpasterskiej i społecznej ksiądz Łosiński czynnie zaangażował się w życie polityczne, broniąc praw Polaków na Pomorzu, zarówno w okresie zaboru pruskiego, jak i w odrodzonym państwie polskim. Jego uczestnictwo w polityce wynikało z przekonania o potrzebie reprezentowania ludności kaszubskiej i Pomorza na szerszym forum oraz walki o polski charakter ziem północnych. W 1903 roku ksiądz Łosiński został wybrany posłem z polskiej listy narodowej w okręgu kartusko-wejherowsko-puckim. Uzyskał silne poparcie lokalnej ludności, które pozwoliło mu utrzymać mandat także w kolejnych wyborach, zasiadając w pruskim Sejmie do 1918 roku. Jako parlamentarzysta w Berlinie pełni funkcję sekretarza Koła Polskiego. Działalność na forum pruskim umożliwiła mu nawiązanie współpracy z czołowymi działaczami narodowymi z innych części zaborów, a zwłaszcza z Wielkopolski. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej ksiądz Łosiński związał się z Endelcją, czyli Ruchem Narodowym. Był jednym z nielicznych kapłanów na Pomorzu, którzy wstąpili do konspiracyjnego Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego, a w 1918 roku został zaprzysiężony jako członek Tajnej Ligi Narodowej. Poprzez tę organizację uczestniczył w przygotowaniach do odzyskania przez Polskę niepodległości. Po powrocie Pomorza do macierzy ksiądz Łosiński
kontynuował działalność polityczną w niepodległej Polsce. W 1920 roku uzyskał mandat posła na Sejm Ustawodawczy w wyborach uzupełniających. Startował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego Pomorze w okręgu kościerskim. W trakcie obrad Sejmu dołączył jednak do Narodowego Zjednoczenia Ludowego, endeckiego klubu parlamentarnego, a po zakończeniu kadencji go opuścił. Aktywność księdza Łosińskiego przypadła na burzliwy okres kształtowania się granic i ustroju II Rzeczypospolitej. Stąd w Sejmie skupiał się na sprawach Pomorza i obronie interesów ludności tego regionu. W 1924 roku do Sierakowic przyjechał ówczesny prezydent Stanisław Wojciechowski, by odznaczyć tamtejszego proboszcza, czyli księdza Bernarda Łosińskiego, orderem Polonia Restituta za jego zasługi dla ludności i ziemi kaszubskiej. Po zaślubinach Polski z morzem i ustanowieniu polskiej administracji na tych terenach, ksiądz Łosiński został mianowany przez pierwszego wojewodę pomorskiego członkiem tymczasowej Rady Powiatowej w Kartuzach. W kolejnych latach angażował się w pracę samorządu terytorialnego. Był radnym i współpracownikiem władz lokalnych do wybuchu II wojny światowej. Po kilkuletniej przerwie od wielkiej polityki ksiądz Łosiński ponownie zasiadł w polskim parlamencie w latach 30., a dokładnie w 1930 roku. Został wybrany posłem na Sejm Rzeczypospolitej z listy Stronnictwa Narodowego. Był to okres po przewrocie majowym, w którym opozycyjna endecja starała się przeciwstawić obozowi sanacji. Ksiądz Łosiński należał do najbardziej wpływowych przedstawicieli Stronnictwa Narodowego na Pomorzu. Już od 1928 roku pełnił funkcję prezesa powiatowego Stronnictwa Narodowego w powiecie kartuskim, kierując lokalnymi strukturami tej partii. W Sejmie trzeciej kadencji dał się poznać jako konsekwentny rzecznik interesów Pomorza oraz orędownik wartości katolicko-narodowych. Ksiądz Łosiński przez całe życie pozostawiał wierny swoim zasadom. Stał na gruncie solidaryzmu narodowego i chrześcijańskich wartości społecznych. Otwarcie krytykował rządy sanacyjne, jak również ideologie lewicowe i laickie prądy społeczne. W latach 30. stopniowo wycofywał się z ogólnokrajowej polityki, koncentrując się na sprawach lokalnych i pracy duszpasterskiej. Nadal jednak udzielał się w środowisku katolickim, pełnił m.in. obowiązki prezesa Związku Kapłanów Unites, działając na rzecz jedności duchowieństwa i obrony wspólnych interesów Kościoła. Pozostawał do końca życia człowiekiem bezkompromisowym w sprawach zasad, stając zawsze w opozycji do rozwiązań kompromisowych, zarówno w okresie zaborów, jak i w niepodległej II Rzeczypospolitej. Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku był dla schorowanego już księdza Łosińskiego wydarzeniem tragicznym. Zdawał on sobie sprawę, że jako znany patriota i kapłan polski znajdzie się na celowniku okupanta. Gdy na początku września 1939 roku jednostki Wehrmachtu zajęły Sierakowice, proboszcz mimo ciężkiej choroby unieruchamiającej go na łóżku oczekiwał aresztowania. Jego obawy wkrótce się spełniły. Został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Kartuzach, by po kilku dniach przenieść go do Gdańska, gdzie był przetrzymywany i przesłuchiwany przez gestapo. Następnie ze śladami pobicia na twarzy został wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Sztutow na Mierzei Wiślanej. Na początku kwietnia 1940 roku Niemcy zarządzili likwidację części więźniów polskich w Sztutofie poprzez przeniesienie ich do innych obozów zagłady. 9 kwietnia 1940 roku wycieńczonego księdza Łosińskiego dołączono do dużego transportu kolejowego więźniów, który tego dnia wyruszył ze Sztutofu do obozu Sachsenhausen w Oranienburgu. Transport dotarł do celu 10 kwietnia. Już podczas podróży część więźniów poniosła śmierć na skutek ciężkich warunków. Ksiądz Łosiński trafił do Sachsenhausen jako 74-latek. Jeden z najstarszych wiekiem więźniów obozu. Jego stan zdrowia szybko się pogarszał. Był skrajnie wycieńczony i osłabiony. Pomimo to hitlerowcy poddali go wyrafinowanym torturom ze względu na jego kapłaństwo i patriotyczną postawę. Został brutalnie pobity za posiadaniem medalika z krzyżem. Oprawcy kazali mu modlić się o ocalenie życia,
po czym szydzili z jego wiary, kopiąc go i bijąc. Następnie skatowanego duchownego zawleczono do obozowej łaźni i poddano tzw. kąpieli, czyli polewaniu lodowatą wodą tak długo, aż stracił przytomność. Ostatecznie hitlerowcy zamordowali go w bestialski sposób. Utopiono go poprzez wlewanie wody przez usta do żołądka, a dla pewności jeden z nich nadeptał mu na brzuch, miażdżąc jednocześnie gardło. Poniósł męczeńską śmierć 20 kwietnia 1940 roku, czyli w obozie przebywał 10 dni. Według relacji świadka można bez przesady powiedzieć, że umarł za wiarę i ojczyznę. Niemcy dumni ze swojej zbrodni polecili wypisać numer obozowy na jego klatce piersiowej, po czym odesłali ciało do krematorium. Ksiądz Bernard Łosiński oddał życie za to, że zawsze był Polakiem i uczył polskości, stając się jednym z męczenników pomorskiego duchowieństwa w okresu II wojny światowej. Męczeńska śmierć księdza Łosińskiego stała się symbolem wierności ideałom wiary i polskości na Kaszubach. Już w latach powojennych lokalna społeczność starała się upamiętnić swojego niezłomnego proboszcza. Z inicjatywy parafian i władz samorządowych jedną z ulic w Sierakowicach nadano jego imieniem, aby przyszłe pokolenia pamiętały o zasługach kapłana, a na ścianie kościoła parafialnego w Sierakowicach 11 listopada 1985 roku odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci księdza Łosińskiego. Proces beatyfikacyjny sługi Bożego księdza Łosińskiego rozpoczęto na szczeblu diecezjalnym w 1994 roku, a formalnie został on włączony do drugiej grupy polskich męczenników II wojny światowej. Proces beatyfikacyjny jest w toku. Ksiądz Bernard Łosiński pozostał w pamięci jako kapłan niezłomny, który całe życie poświęcił Bogu i ojczyźnie, a swoją ofiarą dopełnił świadectwa wiary i patriotyzmu. Jego biografia stanowi ważną część dziedzictwa Pomorza, przypominając o roli lokalnego duchowieństwa w walce o polskość narodu. Moi drodzy, jak Wam się podoba taki format filmów biograficznych o ważnych postaciach na Pomorzu, na Kaszubach? Dajcie znać w komentarzu, kogo jeszcze historię chcielibyście poznać. Ja ją przygotuję. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku z jakiejś miejscowości na Pomorzu albo właśnie w takiej formie studyjnej. Do zobaczenia. Cześć!